No cześć, witam Was serdecznie w moim kolejnym programie. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak rozbiłem drona w Blackpool, jak do tego doszło i dlaczego tak się stało. W zasadzie, no nie w zasadzie, tylko całkowicie błąd był mój, ze względu na to, że znalazłem się w miejscu, w którym się nie powinien znaleźć, ale przy okazji zobaczyłem, jak to działa i ku przestrodze dla innych użytkowników dronów. Również taka informacja, która będzie w tym filmie, myślę, że się przyda. Jak w ogóle doszło do tego zdarzenia? Mianowicie pojechałem do Blackpool, miałem zamiar nagrać sobie z drona ujęcia trzy mola, które są w Blackpool. Chciałem nagrać sobie z drona, później oczywiście tą wieżę, polecieć sobie może kawałek przez miasto, no i zrobić sobie taki fajny film. No i zdarzyła się taka sytuacja, że po włączeniu drona byłem przy molo numer 3, czyli nie przy północnym, a przy południowym od strony lotniska. W zasadzie nie sprawdzałem, jak daleko jest lotnisko od tego mola, ale po włączeniu drona dostałem informację najpierw, czy chcę zaktualizować sobie dane. No stwierdziłem, że nie będę teraz aktualizować, bo nie mam na to czasu, bo tam się szybko zbierały chmury, więc niedługo miał padać deszcz. Więc stwierdziłem, że nie będę teraz aktualizować sobie drona. No i po włączeniu drona wyskoczyła mi informacja, że w pobliżu są strefy zakazu lotów i że trzeba uważać i ewentualnie autoryzacja jest wymagana. No, popatrzyłem na mapę, zobaczyłem, że w tym miejscu, w którym ja się znajduję, jestem na granicy tego zakazu lotu, więc stwierdziłem, że jeżeli polecę w drugą stronę, czyli w kierunku odwrotnym niż jest ta strefa, no to wszystko będzie ok. Co się jednak okazało, mianowicie wystartowałem dronem, zrobiłem sobie takie małe kółko, leciałem sobie tym brzegiem właśnie tak, jak mi pokazywało, że ta strefa jest za mną. W pewnym momencie straciłem kontrolę nad dronem. Dron sobie zawisł, nie ruszał się. Przez jakiś czas miałem kontrolę nad dronem po starcie, ale to trwało około minuty do 2 maksymalnie. Później straciłem kontrolę. Dron mi się rozłączył, pokazywał mi cały czas informację, że jest wyłączony, że nie mam połączenia z dronem. No troszeczkę się zdziwiłem ze względu na to, że to nie była zbyt duża odległość. To było gdzieś może z 500-600 metrów. Może troszkę więcej, nie, chyba więcej to nie było. Ale w każdym razie, no to mówię, to sobie poczekam, a dron sobie spokojnie wróci. Być może jakieś warunki niesprzyjające są atmosferyczne. I zawsze tak robiłem, że dron po prostu sam sobie namierzał drogę powrotną, wracał i wtedy była odzyskiwana kontrola nad dronem. Nie trzeba wtedy nigdzie za nim, że tak powiem, biegać, latać, tym bardziej, że była otwarta przestrzeń, nie było możliwości, żeby gdzieś tam przywalić w jakiś budynek, który jest wysoki. No ale dron nie wracał i nie wracał. W końcu stwierdziłem, że no chyba jednak muszę w jego kierunku pójść, bo może to się zawiesiło, może po prostu nie może złapać tego sygnału. Zacząłem iść w kierunku drona mniej więcej tam, gdzie wiedziałem, że on, no przecież widziałem wcześniej, gdzie on leci. I cały czas miałem ten ostatni kadr, kiedy się rozłączył. No i okazało się później, że jak podchodziłem troszeczkę w tym kierunku, gdzie ten dron się znajdował, to zobaczyłem, że dron jest na ulicy. Wyskoczyło mi takie szczątkowe połączenie, zobaczyłem tylko ten kadr, który tutaj widzicie, czyli że on jest gdzieś już na lądzie, czyli że sam chyba wylądował, ale mówię, no dobra, no skoro jest połączenie, no to sobie do niego pójdę. W pewnym momencie znowu się rozłączyło połączenie, znowu się miałem za jakiś czas, znowu mi złapało sygnał i pokazało mi, że ktoś go niesie. To jest ten kadr, który widzicie teraz. Więc stwierdziłem, no mówię, no to tak, jakiś chłopak, widzę, że w bluzie, no to prawdopodobnie już jest po dronie, pewnie go zabierze, wyłączy baterię i tyle będzie po wszystkim. Ale okazało się, że ja cały czas miałem jednak szczątkowy, ale podgląd na to, co się z nim dzieje. Znowu mi się rozłączył, znów nie miałem informacji, więc szybciutko wziąłem na Google Maps, znajdź mojego drona, wyznaczył mi trasę, no i
wszedłem do niego, ale niestety sieć komórkowa w Blackpoolu, w tej sieci, którą ja mam, a mam w O2, jest bardzo słaba. Bardzo słabe jest połączenie z tą siecią w Blackpool, więc te Google Maps mi tak rzucało, że raz dron pokazywał mi, że jest za molem, raz, że jest pod molem, raz, że jest z drugiej strony. Więc tak chodziłem i szukałem. Zobaczcie teraz na tym kadrze, jak mijałem tego drona za 2-3 razy, ja nie widziałem tego obrazu, więc tylko mogłem się na Google Maps opierać, a Google Maps mi tak właśnie tutaj rzucało, że raz jest tu i w końcu ja już nie wiedziałem, gdzie on jest. I straciłem już nawet, zacząłem myśleć, że to w ogóle jest nie w tym miejscu, ale w pewnym momencie wyskoczył mi obraz, gdzie dron patrzy na ulicę. No więc poszedłem w kierunku tej budki, która tam była w pobliżu. Szukałem go dookoła tej budki, nie mogłem go znaleźć. Znowu przechodziłem obok, a dron cały czas to nagrywał, tylko że ja nie widziałem tego obrazu. Ja miałem tylko po prostu stop klatkę z tego widoku na ulicę. I poprosiłem takich Państwa, żeby się zapytać, czy ja na pewno jestem przy dobrym molo, czy to nie jest na przykład te molo następne. Powiedzieli mi, że nie, że to jest te i tak popatrzył, że aha, tu jest ta budka, tu jest widok na ten daszek, czyli dron jest gdzieś mniej więcej, patrzy stamtąd. No i się okazało, że ktoś go położył na półkę, nie wyjął baterii, czyli dron był cały czas aktywny, można było go cały czas namierzać i trwało to naprawdę dobrą godzinę, więc nie wiem, jak ta bateria wytrzymała, ale wytrzymała. I teraz co się wydarzyło w czasie tego lotu? Otóż po tym wszystkim weszłem na połączenia dronowe, czyli na to, żeby mi pokazywał informacje odnośnie stref zakazu lotów i się okazało, że w tym miejscu, gdzie ja stałem, tam była strefa zakazu lotów, więc tam już nie wolno było latać, a ja nie zaktualizowałem sobie danych przed lotem, więc miałem stare dane i on mi pokazywał, że jestem na granicy, a się okazało, że ta granica została przesunięta do następnego mola i ja cały czas byłem w strefie zakazu lotów. Więc dlatego mi go rozłączono ze sterowania, a później on po prostu stracił totalnie, zaczął się najpierw sam obniżać, a później po prostu się rozbił o budynek. Zobaczcie, tak wygląda dron po tym całym naszym crashu. Tak wygląda dron po tym moim wypadku, po swoim wypadku. Ma połamane tylko śmigła. Ramiona są całe, bo tam nie była duża wysokość, bo ten budynek nie jest wysoki. On po prostu cały czas zniżał lot i po prostu się roztrzaskał o ścianę, ale to było nisko, więc po prostu niewiele mu się stało. Zarazcie Państwo szybko zareagowali, podnieśli tego drona, szukali mnie jeszcze przez 10-15 minut. Ja próbowałem, wtedy walczymy z mapą, żeby zlokalizować, gdzie on jest, żeby się nie pomylił i na przykład nie poszedł w drugą stronę zupełnie, bo wtedy szanse na znalezienie byłyby w zasadzie żadne, bo widziałem, że bateria się skończy niedługo. No więc tak to mniej więcej wszystko wyglądało. Się okazało, że jak sprawdziłem tą aplikację, to się okazało, że jestem w tej strefie, w której nie wolno latać. Zaktualizowałem dane na dronie, jeszcze tam na miejscu i włączyłem sobie mapę i się okazało, że po aktualizacji właśnie ta strefa się przesunęła, czyli jeżeli macie informację, że jest aktualizacja, zaktualizujcie sobie, bo jest to również aktualizacja mapy i ustawień najnowszych w stosunku do tego, co było wcześniej zapisane albo co było wcześniej odbierane na dronie. Teraz jest ta strefa widocznie się po prostu zmieniła. Przesunęła się o sporo, kilkaset metrów, więc dlatego ja widziałem inne dane, więc trzeba sobie to sprawdzić potwierdzić sobie po prostu na stronie internetowej, gdzie są aktualne dane, czy w danym momencie nie znajdujecie się w strefie zakazu lotów. No, tak to się skończyło. W następnym odcinku sobie rozbierzemy, zobaczymy, co mu się tam przytrafiło i będziemy go sobie naprawiać. Także jeszcze raz naprawdę trzeba uważać na to, gdzie się wlatuje, bo faktycznie to działa. Nie przyjeżdża, nikt nie szuka Was, tylko po prostu wyłączają możliwość sterowania dronem,
elektronicznie i tyle. Mój błąd, przyznaję się bez bicia. Gdybym był troszeczkę dalej, w innej strefie, mógłbym sobie polecieć, latać nad tym Blackpool bez przeszkód, tam w pobliżu tej wieży, natomiast w pobliżu już stadionu już nie wolno latać, bo tam niedaleko właśnie tam schodzą samoloty do lądowania między innymi i nie można lecieć na 120 metrach. Także to wszystko w tym filmie. Pozdrawiam Was serdecznie i zobaczcie sobie jeszcze po kolei, jak to wyglądało i co dron sam nagrał po tym całym naszym, jak już, że tak powiem, wylądował na ziemi. W zasadzie to spadł, a nie wylądował. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.